Cześć, witajcie na kanale Nowe Życie. Ja jestem Sławek i mieszkam w Sindelfingen. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, co będzie pojawiało się na tym kanale, zajrzyj do mojego pierwszego filmu z krótką zapowiedzią, który wyświetli się teraz po prawej stronie ekranu. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na krótki, piątkowy wieczór w Stuttgarcie. Zaczynajmy! Pogoda na piątkowy wieczór była tragiczna. Było zimno i padało. Ale mała mrzawka nie mogła zniszczyć moich planów po ciężkim tygodniu w pracy. Aby dostać się do Stuttgartu, musiałem dojechać autobusem do stacji kolejowej w Böblingen, a następnie wsiąść w pociąg regionalny. Po 30 minutach byłem już na miejscu, gdzie postanowiłem obejrzeć kawałek centrum miasta. Jestem pewny, że przy słonecznej pogodzie pałace, kościoły i galerie sztuki prezentowałyby się znacznie lepiej, choć teraz też robiły duże wrażenie. Plac Zamkowy jest zdecydowanie miejscem, do którego jeszcze wrócę, żeby spędzić tutaj więcej czasu. Mój plan był troszkę napięty, więc skorzystałem z metra, aby dojechać już do miejsca docelowego, a było nim muzeum jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek samochodów na świecie. Muzeum Mercedesa. Z oddali widać już unikatową trójramienną gwiazdę i niepowtarzalny budynek muzeum, którego design jest emanacją wartości marki, stylu i doskonałości, przelewanej w każdy kolejny wyprodukowany model. Zwiedzanie zaczyna się od podróży w czasie kapsułą na ostatnie piętro budynku, a opowieść zaczyna się od pierwszego środka transportu wykorzystywanego przez ludzi od wielu tysięcy lat. Koń jest punktem wyjścia, a wskazanie jego wad, takich jak ograniczony czas pracy, wygoda jeźdźca podczas podróży, posłużyły jako motywacja wynalazców do stworzenia m.in. pierwszego silnika szybkobieżnego w 1885 roku przez Gottlieba Daimlera i Wilhelma Maybacha, a już rok później silnika spalinowego z elektrycznym zapłonem w 1886 roku przez Karla Benza. Daimler i Benz pracowali dalej nad rozwojem firmy, przedstawiając nowe zastosowania swojego silnika w różnych pojazdach na kołach, na torach, w wodzie i w powietrzu. Eksponaty w muzeum prezentują niesamowite czasy rozwoju samochodów na przełomie wieków i we wczesnych latach XX wieku i tego, jakim prestiżem się wtedy cieszyły. Na te maszyny mogli pozwolić sobie jedynie majętni arystokraci, którzy prezentowali je w rajdach, wzbudzając sensację na całym świecie. Jednym z takich pasjonatów wczesnej motoryzacji był Emil Jellinek, który stał się jednym z pierwszych dealerów samochodowych, a od imienia jego córki, Mercedes, marka wzięła nazwę dla swoich samochodów. Przez kolejne dekady firma rozwijała technologię i produkcję samochodów aż do czasu II wojny światowej, kiedy została zmuszona do przestawienia produkcji na potrzeby wojska. Wtedy produkowane były silniki do samolotów. Firma otwarcie przyznaje się do wykorzystywania pracowników przymusowych w czasie wojny, a zaraz po jej zakończeniu aktywnie działała w celu zadośćuczynienia ofiarom tego procederu. Po wojnie firma znów mogła powrócić do produkcji samochodów i przyczyniła się do gospodarczej odbudowy Niemiec.
W muzeum zobaczyć można niesamowite eksponaty modeli z lat 50., 60. i 70., a każdy kolejny poziom muzeum opowiada o najważniejszych wydarzeniach na świecie i jaką rolę w nich odegrała firma Mercedes-Benz. Oczywiście nie zabrakło też wystawy specjalnie dla fanów sportowej rywalizacji. Po tej niesamowitej podróży w czasie i wyjściu z muzeum na chwilę wyszło słońce, co pozwoliło mi zrobić trochę lepsze zdjęcia, ale była to jedynie cisza przed burzą i kolejnym punktem w planie na ten wieczór. Napięcie przed meczem VfB Stuttgart a Borussią Dortmund można było wyczuć już kilka godzin przed meczem. Hordy kibiców przygotowywało się na niego w pobliskich barach, żeby później tłumnie wspierać swoją drużynę i bluzgać na przeciwników. Muszę przyznać, że stadion zrobił na mnie duże wrażenie, a nawet z pozornie wysokich miejsc wszystko było widać perfekcyjnie. Był to mój pierwszy mecz Bundesligi, na jakim byłem i w końcu mogłem usłyszeć i zobaczyć wyzwolenie się tej niemieckiej energii, która zwykle drzemie w umysłach poświęconych wynikom w pracy i powściągliwości. Do przerwy goście prowadzili 0-1, a po dość urokliwym dopingu kibiców Dortmundu na początku drugiej połowy Borussii Dortmund udało się strzelić jeszcze jedną bramkę i zakończyć spotkanie z wynikiem 0-2. Wydaje mi się, że był to jeden z lepszych piątkowych wieczorów, jakie miałem będąc w Niemczech. A jeżeli chcesz się podzielić tym, jaki był Twój piątkowy wieczór, koniecznie napisz o tym w komentarzu. Wpadnij na mojego Instagrama, Nowe Życie Sławka, gdzie publikuję bardziej spontaniczne treści. A jeżeli spodobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, żeby nie pominąć kolejnego odcinka już za tydzień.